A to jest w ogóle organizacja rządowa, więc de facto jesteśmy w budynku rządowym. Przepuścili nas przez ochronę. Widać, że jest bardzo dumny, że nas zna. I ciekawe jest, za kogo nas wziął, chyba za jakąś prasę. Przyprowadził nas tutaj do swojego biura, przedstawia nas wszystkim swoim pracownikom. No i to jest ciekawe, bo wszyscy na nas patrzą jak na jakichś celebrytów. Witaj kolejnego dnia, tym razem z Addis Abeba. Udało się wczoraj stopem po 2 dniach dojechać do miejscowości Sodo i tam spotkałem Piotrka. Więc cóż, dalej kontynuujemy podróż razem. Przede mną 1,5 dnia, no i bilet powrotny do Polski. Próbujemy zdeptać Addis Abebę, pokazać Ci wszystko, co się da przed wylotem. Przed nami jeszcze jakieś 1,5 godziny drogi do hotelu i później już na spokojnie będziemy działać dalej, jak zostawimy plecaki. Addis Abeba to ogromna aglomeracja, prawie 6 milionów mieszkańców. Jest równo 1 dzień na to, żeby pokazać Ci miasto, zwiedzić to, co najciekawsze. A co dla mnie najciekawsze? Nie zabytki, nie muzea, nie kościoły, tylko bazar i slums. Nie wiem, czy to się uda zrobić w 1 dzień, ponieważ odległości tu są gigantyczne, ale mam nadzieję, że uda mi się spotkać dużo ciekawych ludzi, porozmawiać i dużo informacji zdobyć. Na dany moment już bardzo dużo się dowiedziałem o tym kraju i powiem Ci, że podróżowanie po Etiopii jest trudne, ale wykonalne oczywiście. Spotkałem tutaj 4 fantastycznych podróżników z Polski, wszyscy ekstremalni, hardkorowi i naprawdę zaprawieni w boju, więc pozdrawiam. Generalnie zjechaliśmy większość wschodu, połowę północy, no i południe, więc można powiedzieć kraj zaliczony. Ja na pewno do Etiopii wracać w najbliższym czasie nie będę, ponieważ przede mną jeszcze dużo różnych nowych krajów. Natomiast jest to kraj zdecydowanie wart odwiedzenia, bardzo ciekawy, bardzo egzotyczny, aczkolwiek bardzo trudny do podróżowania. Język, kultura i mentalność tych ludzi i wszechobecne zaczepianie, wyciąganie pieniędzy, do którego oczywiście już się przyzwyczaiłem, już to wszystko zlewam, ale no może być to męczące, szczególnie dla ludzi, którzy nie są do tego przyzwyczajeni. Dlatego musisz mieć to na uwadze, zanim tutaj przyjedziesz, ale tak czy inaczej, absolutnie i zdecydowanie rekomenduję. Jak dla mnie, Dolina Omo numer 1, no i oczywiście Danakil, absolutne szaleństwo, jeżeli chodzi o cuda przyrody. Dolina Omo jak najbardziej ze względu na to, że mieszkają tam bardzo ciekawi ludzie, bardzo pierwotne ludy, te plemiona są jakby z innej planety. Tak to oceniam, ale oczywiście w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tu jest taka akcja, że są ścieżki rowerowe, ale przez 2 tygodnie nie widzieliśmy żadnego roweru. Generalnie absolutnie nikt tutaj nie jeździ na rowerze. Ani jednego roweru. Przez 2 tygodnie pobytu w tym kraju. To jest ciekawe. Może kradną im te rowery albo coś. Nie wiem. Chciałem Ci powiedzieć, że zawsze jak jestem w egzotycznym kraju, a dosyć często bywam, to staram się jeść 2 rzeczy. Znaczy 2 rodzaje rzeczy. Pierwsze, najważniejsze, to lokalne potrawy oczywiście, żeby wszystkiego popróbować. I tutaj popróbowałem i generalnie uczciwie mówię, że kuchnia w Etiopii jest dobra. Nawet rzekłbym bardzo dobra, jak na afrykański kraj, na tej wysokości czy szerokości geograficznej, nieważne. Generalnie, tak głęboko w Afryce jeszcze nigdy tak dobrze nie jadłem. Jest w porządku. Nie ma jakiegoś szału, ale nie ma biedy. Druga rzecz, którą zawsze staram się jeść, to są owoce. Owoce, których u nas nie ma, a jak są, to wiadomo, do Europy trafiają niedojrzałe, chemiczne i tak dalej, dojrzewają w dojrzewalniach. Przejechaliśmy przez te piękne plantacje owoców i gość powiedział, wszystko organiczne, nie pryskamy, bo to wszystko jest tutaj sprzedawane lokalnie, nie ma sensu. Zresztą opryski są drogie, więc wszystko jest organiczne i wszystko jest bardzo zdrowe i te banany tutaj są takie przejrzałe, takie wchodzące w czarne nieraz i to są najbardziej smaczne jak dla mnie banany, moje ulubione. Nie lubię zielonych bananów, nie lubię niedojrzałych bananów, wolę przejrzałego banana, już takiego wchodzącego lekko w zepsuty niż niedojrzałego. Więc wczoraj na przykład popróbowaliśmy tych soków z papai, z mango, rewelacja. Zresztą tutaj zjadłem papaję, no i to była bajka. Dlatego dzisiaj też jest bardzo podobny plan, jeść owoce lokalne plus awokado, które nie wiem, czy jest owocem, czy warzywem, nieważne, chyba owocem. Więc nakupimy co się da i dzisiaj będziemy to wcinać. Idziemy do dzielnicy biedy, która nazywa się Kirkos. Właścicielka hotelu powiedziała, żebyśmy wszystko zostawili, bo tam jest bardzo niebezpiecznie, nic ze sobą nie brali. No a my idziemy, ja kamera, telefon, Piotrek telefon. Mam nadzieję, że wszystko będzie gitara. Jest rano, więc zakładam, że rano to chyba bezpiecznie. Wieczorem pewnie byłoby do bani się tam kręcić.
Tutaj do tej pory miasto jak miasto. Wielki zgiełk, wielkie zamieszanie, wielki hałas. Nic ciekawego. Zdecydowanie o wiele fajniej na prowincji. Okazuje się, że tutaj w Addis Abeba chyba nie ma takich typowych slumsów. Są tylko takie, powiedzmy, baraki, jak tutaj widzisz z przodu. I one są poprzeplatane budowami albo w ogóle jakimiś wieżowcami. Sztuką architektoniczną są te rusztowania. Zobacz, jak oni robią rusztowania. Z takich pali i to wszystko się trzyma. Tutaj idziemy po tej biednej dzielnicy, no i policjanci nas zatrzymali i mówią: dokąd wyjdziecie, zwariowaliście? Chodźcie, siądźcie, kawę się z nami napicie. No to siedzimy i pijemy z nimi, ale i tak sobie zaraz pójdziemy. Słabo właśnie się komunikacja tutaj wygląda, ale sobie z nimi siedzimy i gadamy. Wypijemy kawkę. W sumie przydałby nam się taki ochroniarz z taką giwerą, tam gdzie idziemy, ale no oni tu siedzą, wolą tutaj siedzieć i pić kawę. No to pójdziemy sami bez nich. Powiem Ci, że na początku ta kawa mi smakowała dziwnie, ale teraz się po tym czasie tak przyzwyczaiłem, że ta ich kawa etiopska jest taka dobra, fantastyczna. Tak wygląda etiopska kawka i powiem szczerze, szkoda, że nie mogę oddać Ci tego zapachu, szczególnie tego kadzidełka, bo to jest niewiarygodny zapach. Plus do tego poszedł rozmaryn i sama kawa pachnie i smakuje wyśmienicie, wybitnie. Uwielbiam etiopską kawę. No i oni tak piją, zobacz, wrzucają, dosyć duża ilość cukru, mieszają i zaraz będziemy to pić. A pani się do nas uśmiecha, bo pierwszy raz chyba widzi białego. No bo jaki biały by się tutaj zapuszczał w tą dzielnicę biedy? Jakiś szaleniec tylko, albo dwóch. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy z policjantami, wypiliśmy kawkę, ja zjadłem pączka. No i generalnie mówią, że robota ciężka i do dupy, nic nie płacą. Nie lubią tej pracy i niebezpieczna w dodatku. Kurde, niech ten tir przejedzie. No bo mówią, że tutaj generalnie jest niebezpiecznie, gdzie się kręcimy. No i w ogóle się zastanawiali, gdzie my leziemy. A my idziemy prosto. Mamy do przejścia, nie wiem, z 10 km, żeby dojść do tego rynku, a w międzyczasie jest szansa, że przejdziemy przez tą taką najbiedniejszą dzielnicę tych baraków. Chociaż to już tak wygląda. Zobacz. O, tak wygląda dosyć słabo. Zobacz na te mury, jak te butelki są na sztorc ponastawiane. Czyli jak ktoś ma jakiś dobytek, to od razu zaczyna go chronić w ten sposób. Tak, żeby nikt nie próbował przeskoczyć. Pamiętasz, u nas w Polsce też tak kiedyś było, że na placu się przemierzało ciuchy. Oni tutaj tak robią. No i tak wygląda handel w 6-milionowym mieście, w takich warunkach. Tu chłopak produkuje takie grzałki. Very nice, I like it. You can cook. Thank you, brother. Very good. I zobacz, jak ci ludzie tutaj mieszkają. To są domostwa. Oni tutaj siedzą i mieszkają. Tak wyglądają uliczki, a tak wyglądają domy. Tutaj życie jest naprawdę ciężkie. Jeżeli 80% ludzi nie ma pracy, no to wyobraź sobie, jak tutaj poziom życia wygląda. Coś sobie tutaj hodują. No tak żyje właśnie biedota w stolicy Etiopii. A obok chodzą eleganckie panie, ładnie ubrane, odstawione. Idziemy w stronę Mercato, czyli tego bazaru, no i przechodzimy przez taką bardzo ciekawą, prestiżową dzielnicę. Zobacz, jak ludzie są poubierani. Garniturki, koszule, krawaty, spójrz, teczuszka, sami biznesmeni. Jest bardzo przyjemna pogoda, bo jest bardzo ostre słońce, natomiast nie jest gorąco, bo jesteśmy na 2000 tam z haczkiem metrów. To powoduje, że ta temperatura jest przyjemna. Zobacz, jaki pomnik. Ciekawe, że przedstawię, ale mam wrażenie, że widzę gwiazdę z sierpem i młotem. Co oni tu robią? Rusty tu doszli? Chyba tak. Próbujemy się wydostać z bazaru i trafiliśmy do jakiegoś kościoła i chyba odbywa się właśnie nabożeństwo. Po lewej stronie mamy te slumsy, natomiast szczerze mówiąc odpuściliśmy sobie, bo te małe dzieci są tak upierdliwe i tak się za nami ciągną, że nie dają żyć. Zobaczymy je tylko z boku. No i wchodzenie tam rzeczywiście jest dosyć nieprzyjemne, o tak to nazwę. Bez lokalnego jakiegoś tam ochroniarza, przewodnika. A my z racji tego, że takiego nie mamy, no to po chwili otacza nas tłum dzieci, które no de facto nijak nie idzie odgonić. Doszliśmy do wniosku, że najbardziej upierdliwi są mali chłopcy. Tacy, kurczę, którzy sięgają do pasa, bo od nich się nie można opędzić. Dziewczynki są bardziej nieśmiałe, a już starsi rozumieją, że nie mogą być tacy nachalni. Natomiast ci mali chłopcy ciągną się za tobą kilometrami, cała chmara i nie dają spokoju. Zobacz, ile tu bezdomnych. Życie tu jest naprawdę ciężkie w tym miejscu. No, chciałbym ci tylko pokazać, jak to wygląda. Zobacz, jak ci ludzie żyją. Tam papą i blachą są poprzykrywane takie baraki no i ci ludzie tak tam mieszkają, więc wracamy na bazar i spróbujemy go obejść z prawej strony i dojść do tej włoskiej dzielnicy Piazza. Idziemy sobie ulicą i spotkaliśmy Michaela. Mike, how are you? You are welcome to Ethiopia and you have been just visiting the organization for civil society and we will just
invite you anytime if you are welcome. And just let me show you. Yeah. Thank you. Parts. Thank you very much. Gość nas zaprasza do swojego biura po to, żebyśmy sobie zobaczyli, jak pracuje, jak wygląda. Zaczepił nas na ulicy, mówi: chodźcie do mnie do biura, pokażę wam. Jest to jakaś organizacja, która ma wspierać przedsiębiorczość, naukę, rozwój infrastruktury i tak dalej. No zobaczymy, no to idziemy. Przyprowadził nas tutaj do swojego biura, przedstawia nas wszystkim swoim pracownikom. No i to jest ciekawe, bo wszyscy na nas patrzą jak na jakichś celebrytów, o tak to powiem, żeby nie wymienić międzynarodowego słowa. On nas oprowadza, wszyscy z wielkim szacunkiem się do nas odnoszą. No to chodzimy po tych biurach, no i opowiada nam, czym zajmuje się każdy pracownik. Supporting the organizations civil society, which has been internal civil societies. There are two types of organizations, internal and external, and that's internal civil society organization supporting department, you know, support. And different classes are there, which has just work in different type of controlling and just register, controlling and managing. A to jest w ogóle organizacja rządowa, więc de facto jesteśmy w budynku rządowym. Przepuścili nas przez ochronę, no to idziemy dalej po tych schodach i pokazuje nam każde piętro, bo oni zajmują tutaj 2 piętra. No i idziemy, przedstawia nas swoim pracownikom, współpracownikom. Widać, że jest bardzo dumny, że nas zna. I ciekawe, za kogo nas wziął, chyba za jakąś prasę, ale okej, nie? Więc jakby poprosił, żeby przedstawić, że ich kraj jest fajny, sympatyczny, miły, wart wizyty. No to tak też robimy. እንግዶች ናቸው። ሰላሙ ላስተዋውቃችሁ። ከፖላንድ ነው የመጡት። Our colleagues, she's our colleagues too. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, Marcin, my name. Hi, nice to meet you. ከፖላንድ ነው ለበዓሉ መጥተው ነው። የኔ እንግዶች ናቸው። በዛው ላስጎብኛችሁ ብያቸው ነው። ኦኬ ዛሬ ይበራሉ ወደ ውጪ። ስለዚህ ለዛ ነው። Idziemy teraz na 6. piętro, czyli 3. już z kolei. Generalnie tutaj chodzi o to w tej organizacji, że startupy i ludzie, którzy chcą rozpocząć jakiś biznes, zgłaszają się z jakimiś programami i oni rozdzielają środki rządowe na to, żeby im pomóc. Czyli taki program wspierania przedsiębiorstwa, ja nie wiem, jak to się w Polsce nazywa, no ale jest to organizacja rządowa. Yeah, that is the finance office. Aha. Okay. Finance office. Let me introduce. Finance boss. Okay. Here's Tamaskan. Hello, we are from Poland. Poland. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Marcin. I'm from Poland. On jest w ogóle bardzo dumny ze swojego kraju, ze swojego miasta i opowiada nam tutaj z przejęciem wszystko w samych superlatywach, że miasto jest nowoczesne, bezpieczne, fajne i no i tak to widzi. Pracuje też w strukturach rządowych, więc podejrzewam, że jego rolą jest przedstawianie wszystkiego w pozytywnym świetle. Chodzimy po tych schodach, aż się zmachałem. Pamiętaj, że jesteśmy na wysokości ponad 2000 metrów. No i ta część miasta jest bardzo nowoczesna. Wszystko wygląda pięknie. Większość budów tutaj mówi są chińskie i zobacz, widać też po napisach. Chińczycy inwestują w całej Afryce, również w tym kraju. To było widać w poprzednich krajach, które odwiedzaliśmy. No i tutaj też Chińczycy już zaczynają inwestować swoje pieniądze. Ten dworzec kolejowy, który widzisz po lewej stronie, wybudowany przez Chińczyków. Tutaj idą kolejne inwestycje, również wybudowane przez Chińczyków. Jesteśmy w tej włoskiej dzielnicy i to jest pierwszy hotel, który został tutaj w tej dzielnicy zbudowany 140 lat temu. Taitu. To nam pokazuje. Oczywiście on chce nam pokazywać wszystkie najnowocześniejsze budynki, inwestycje, ale to nie jest prawdziwy jakby obraz tej stolicy, tego co widzieliśmy, bo to jest tylko najpiękniejszy wycinek.
Tutaj de facto zostało niewiele tych starych kolonialnych włoskich budynków, czyli zaczynamy od tamtego hotelu, tutaj jakiś jeden budynek, cała reszta została zburzona i budują nowe. Jakiegoś wielkiego szału to nie robi jak dla mnie, no ale on jest bardzo dumny z tego i pokazuje. Idziemy do tego bazaru Mercato, który był de facto założony i zbudowany przez Włochów. Myślę, że to będzie fajne zakończenie pobytu w stolicy, żeby pokazać Ci, jak ten rynek wygląda. It is piazza. Yes. Every area, and agriculture means vegetables. Wow. Different vegetables has been just sold here. I see. Few years ago, the market has been changed to another place since the road is crowded. But every vegetables has been just delivered here. Here. So, Wsadził mnie do lokalnego busika i jedziemy razem teraz, bo to jest 6 km, a to miasto, musisz wiedzieć, jest w górach. Nie dość, że na wysokości 2000 metrów, to jeszcze cały czas wchodzisz pod górę albo schodzisz z góry, więc można się nieźle mordować. Nie wiem, czy słyszysz, ale mam zadyszkę, ponieważ no tu są duże przewyższenia i to jest ciekawe. Jedziemy teraz kawałek, on wie, dokąd jechać, ja pojęcia nie mam. Miejmy nadzieję, że się nie zgubimy, bo ja dzisiaj muszę wrócić na samolot. A tak wygląda to miasto od środka. A to jest mój przyjaciel, my friend. To jest największy rynek w Afryce podobno. Tak przynajmniej mój ziomal twierdzi. Zobaczymy zaraz. Gigantyczny. To jest jakaś cała dzielnica, która jest rynkiem i już tutaj dookoła odbywa się handel, a my wejdziemy w głąb. Ale żeśmy trafili. A te budyneczki to są właśnie postkolonialne włoskie budowle, gdzie ten handel się tutaj zaczynał. Tutaj się wszystko kręciło. No i dalej się kręci. Tutaj nas ziomal prowadzi, żebym kupił jakieś lokalne pamiątki, czego ja nigdy nie robię. Ale zobaczmy. Pokażę Ci przynajmniej. Yes. It's cow skin, yes? skin. O, zobacz. Głównie dewocjonalia i różne takie religijne rzeczy. during the ceremony, Yes. coffee ceremony, by the way. And you put it into the fire. Yeah, itan. We say itan. Itan. And different, yes? Different smell. Different taste. It has good. Yeah. Okay. Yes, because every time when I buy coffee, they bring fire with coal and make like that. You get it. Okej, czyli zobacz, tutaj właśnie kupujesz te różne dodatki, które się dorzuca do węgla i wtedy ten węgiel pięknie pachnie. Patrz, jak ci ludzie ciężko pracują, dźwigają potężne ciężary. Przecież to waży dziesiątki kilo, a tak wyglądają manekiny w białym kolorze, no bo nie mają czarnych. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie sprzedają głównie ciuchy, no bo to jest oczywiście podzielone na sektory. W jednym miejscu ciuchy, w drugim miejscu chemia, przemysłowe rzeczy i tak dalej. I jesteśmy teraz w tym sektorze, gdzie sprzedają tradycyjne stroje, tradycyjne rzeczy, już nie importowane z Chin, czy z Bangladeszu, czy z innych krajów, tylko teoretycznie produkowane tutaj. I on mi tłumaczy, że każdy strój jest do innego rodzaju święta i też do innego rodzaju kultury. Zobacz, tutaj masz jakąś suknię z regionu Arba Minch. Kobiety w regionie Arba Minch chodzą w tych sukniach. W innych regionach, w innych miastach kobiety nie chodzą w takich sukniach, tylko w innych sukniach. No i tak to właśnie wygląda. Tutaj mają i miks ponad 80 języków, 80 różnych narodowości w tym kraju, więc bogactwo kulturowe jest olbrzymie. On nam ładnie teraz pokaże, jak to się zakłada. No zobacz, jakiego fajnego przewodnika złapałem. Facet wyszedł z roboty, a pracuje w instytucji rządowej i chodzi tu ze mną cały dzień. Czyż to nie jest piękne? I jeszcze świetnie mówi po angielsku. Hello and welcome to visit the center of the Mercato. We have just visit a few parts and everybody is working here and there with peacefully and peaceful country. The worker man and woman has just activates in peaceful way.
and you don't have to worry about anything far away, considering those misinformations. But really, here in the center, we are working, enjoying, relaxing. Everybody's positive, helping each other, and understood, thinking positively. So we are Ethiopians, you know. Welcome to Ethiopia. Thank you very much.